Cześć kochani, przed nami nowy rok, więc tak sobie pomyślałam, kto z nas tak naprawdę choć raz w życiu nie robił sobie jakichś postanowień noworocznych? No myślę, że każdy z nas choć raz. Oczywiście wiem, że efekty tutaj bywają różne, ale pomyślałam sobie, że może jest to dobra okazja, żeby dać Wam takich 5 tipów odnośnie pielęgnacji naszej skóry. Co zrobić, żeby nasza skóra była piękniejsza? Jest to 5 bardzo uniwersalnych i prostych rad i pomyślałam, że może to być Wasze nowe postanowienie noworoczne. Także ten z Was, kto jeszcze nie do końca ma swoją pielęgnację ułożoną, nie do końca jeszcze wie, jak postępować, jest w tym troszeczkę pogubiony i ma takie postanowienie, że w końcu za swoją skórę w przyszłym roku się weźmie, no to pomyślałam, że to jest może ten dobry czas. I dam Wam dzisiaj takich 5 tipów, które będą naprawdę uniwersalne, bo dosłownie każdy z nas powinien z nich korzystać, jeżeli chcemy mieć piękniejszą skórę i działać też przeciwstarzeniowo. Także zostań ze mną. Nie zapomnij też o subskrypcji kanału, nie przegapisz wtedy nowości, no i łapki w górę, jeżeli ten materiał Ci się spodoba. Numer 1. Oczyszczanie skóry twarzy, demakijaż, ogólnie mycie po prostu naszej twarzy. To jest podstawa, to jest taka rada numer 1, a wiem, że nie zawsze ten demakijaż czy w ogóle mycie buzi jest robione prawidłowo. Przede wszystkim powinno to być zrobione dokładnie, robione codziennie, nieważne jak zmęczeni jesteśmy, zawsze powinniśmy tą skórę oczyścić. Jeżeli chodzi o niektóre typy cer, jak na przykład jakieś tłuste, mocno zanieczyszczone, trądzikowe, to powinniśmy tą myć twarz zarówno rano, jak i wieczorem. Przy cerach takich mniej problematycznych, suchych na przykład, wręcz przesuszonych, no to tutaj nie zawsze te poranne mycie jest wskazane, ale na pewno już te wieczorne tak. Jeżeli nosimy makijaż, no to tym bardziej takie właśnie dwuetapowe oczyszczanie twarzy ma znaczenie, ponieważ ten makijaż musi być dogłębnie, całkowicie zmyty z naszej twarzy, aby ona się potrafiła zregenerować przez noc, żeby przyjęła wszystkie składniki aktywne tak jak należy. Także to jest bardzo, bardzo istotne. Pamiętajmy o tym, że mamy dzisiaj zarówno różnego rodzaju żele, pianki, mamy jakieś żele micelarne, mamy olejki do mycia twarzy, mamy też glinki, które też niektóre z nich nadają się do codziennego mycia twarzy. Także naprawdę tych opcji mamy bardzo dużo do różnych typów cer i pamiętajmy o tym, bo to jest bardzo, bardzo istotne. Jeżeli nasza skóra będzie nieodpowiednio myta, no to wtedy mogą się różne tworzyć zaskórniki, różne stany zapalne, zmiany trądzikowe. Także tego zdecydowanie nie chcemy, więc przyłóżmy się do porządnego oczyszczania codziennego naszej skóry twarzy. Pamiętajmy również o tym, że mydło nie jest odpowiednim preparatem do mycia naszej twarzy, ponieważ ma zbyt wysokie pH, zbyt zasadowe, co oznacza, że nasza skóra może mieć tutaj zaburzone swoje naturalne pH, może dłużej wracać do tego stanu swojego pierwotnego, no i też może przez to właśnie mieć różnego rodzaju problemy z przesuszeniem, podrażnieniem, a niekiedy nawet jakieś takie zmiany trądzikowe, które mamy z nimi problem, mogą się nawet niekiedy zaostrzyć, więc generalnie mycie mydłem twarzy nie jest najlepszym pomysłem. Tak naprawdę nawet w ogóle całego ciała nie jest to wskazane, mycie mydłem. Są do tego już naprawdę delikatne środki myjące, które też dodatkowo te preparaty z tymi delikatnymi środkami myjącymi mogą też tą skórę pielęgnować, więc zdecydowanie po to powinniśmy sięgać. Numer 2. Odpowiedni krem nawilżający, natłuszczający, krótko mówiąc odbudowujący naszą barierę hydrolipidową. Rada uniwersalna dla każdego z nas, czy jesteśmy młodsi, czy starsi, czy mamy cerę tłustą, czy mamy cerę suchą, czy wrażliwą, obojętnie, każdy z nas powinien mieć taki krem, który naprawdę mocno nas nawilży, nawet trochę natłuści, odżywi przede wszystkim, czyli taki bogaty krem, który możemy używać na przykład na noc, jeżeli na dzień jest dla nas zbyt ciężki i ten krem powinien zawierać między innymi składniki NMF-u, jak na przykład mocznik, aminokwasy i wiele innych, ale też na przykład jakieś trójglicerydy, na przykład skwalan, na przykład jakieś wolne kwasy tłuszczowe. Także wiele jest tych składników, które mogą odbudować naszą barierę hydrolipidową. Ceramidy, bardzo popularne składniki, to wszystko powinno znaleźć się w naszych kremach, także nie zapominajmy o tym. Numer 3. Bardzo ważny punkt i wiem, że często o nim wspominam, ale będę cały czas, ponieważ jest to niezwykle istotne, a mianowicie
SPF, krem z filtrem cały rok. To jest bardzo ważne, jeżeli mówimy o profilaktyce przeciwstarzeniowej, bo wiadomo, mamy zimę, tego słońca teoretycznie nie ma, ale czy to jest prawda? Nie do końca. Promieniowanie UVA, tak jak wspominałam w moim filmie o filtrach przeciwsłonecznych, jest przez cały rok takie samo, o takim samym natężeniu, a ono właśnie jest odpowiedzialne za zmarszczki, za nierówności na skórze, właśnie w postaci jakichś bruzd i właśnie za te starzenie się skóry, a tego nie chcemy. Dlatego też zalecamy zawsze stosowanie całorocznych filtrów. Jeżeli nie odpowiada Wam 50, filtr SPF 50, no to chociaż 30, 20 to już jest zawsze coś. Natomiast pamiętajcie, że im wyższy parametr SPF, tym większy często jest ten parametr przeciw UVA, ponieważ te parametry się różnią. Ja to rozgraniczam w moim filmie właśnie o filtrach, więc zajrzyjcie tam koniecznie, gdzieś tu będzie u góry odnośnik. Także pamiętajmy o tym, ponieważ słońce naprawdę nie jest sprzymierzeńcem naszej cery, to ono w głównej mierze właśnie ją dewastuje. Więc jeżeli mamy w głowie opalanie, no to zapomnijmy o prawidłowej pielęgnacji naszej skóry, bo to się po prostu wyklucza i może brzmi to drastycznie, ale tak jest. W ogóle nie powinniśmy myśleć o opalaniu, jeżeli chcemy dbać o naszą skórę, ponieważ te wszystkie rzeczy, które dla niej robimy, to te opalanie po prostu niszczy. Także tak jak wspomniałam, całoroczny filtr, chociażby nawet ten mniejszy, ponieważ promieniowanie UVA z nami mimo wszystko jest cały czas. Numer 4. To jest generalnie taka rada troszkę pielęgnacyjna, a troszkę taka makijażowa, ponieważ mniej makijażu, mniej znaczy więcej. Uważam, że jest to bardzo dobra rada odnośnie pielęgnacji skóry twarzy, ponieważ też nie jest to bez znaczenia, jaki makijaż nosimy na co dzień. Zauważcie, że te osoby, które mają naprawdę piękną cerę, wypielęgnowaną, nie noszą dużo makijażu. Nie mają takiej oczywiście też pewnie potrzeby, ale to też się nie bierze z niczego. Po prostu mimo to, że nasze kosmetyki dzisiejsze naprawdę są już w dobrym stanie, o wiele lepsze niż były kiedyś, no to jednak wciąż wiele drogeryjnych kosmetyków potrafi nas zapchać, potrafi nas wysuszyć, potrafi też być takimi ciężkimi kosmetykami, gdzie ta skóra nie potrafi do końca oddychać odpowiednio, więc naprawdę możemy sobie niekiedy zrobić krzywdę tymi kosmetykami kolorowymi. Ja nie mówię, że w ogóle zero makijażu, bo tak nie jest. Natomiast na pewno mniej znaczy więcej i tutaj bym się temu przyjrzała. Jeżeli mamy jakieś problemy ze skórą, to zdecydowanie nie zakrywajmy tego makijażem, tylko po prostu postarajmy się wypielęgnować tą skórę, najpierw zmienić jakieś nawyki pielęgnacyjne i delikatny makijaż ok, ale nie zakrywajmy tych problemów skórnych, bo one jeszcze mogą narastać i wcale się ta cera nie polepszy. Wielokrotnie można to zaobserwować. Także uważajmy na to i wszystko z umiarem. Rada numer 5 to jest taka rada troszeczkę też dla dobra naszej głowy, że tak powiem, ponieważ mam na myśli, aby raz na jakiś czas, ale żeby było to regularne, nie wiem, raz na miesiąc, raz na 2, nawet raz na 3 miesiące, zagwarantować sobie zabieg pielęgnacyjny, zabieg w gabinecie kosmetycznym u odpowiedniego profesjonalisty, eksperta, który dodatkowo zadba o naszą cerę. To, co robimy w domu, to jest podstawa i cały czas tak twierdzę, natomiast raz na jakiś czas zabieg w gabinecie kosmetycznym też byłby wskazany. Zarówno nasza cera nam podziękuje, ponieważ wzmocnimy jeszcze te efekty, które robimy dla naszej skóry na co dzień, ale też i nasza głowa, ponieważ pamiętajmy, że jest to też niesamowity relaks bardzo często dla naszej głowy, dla nas samych, a to też dobrze wpływa ogólnie na wygląd naszej skóry. Także myślę, że też w ogóle takie spotkanie z takim profesjonalistą raz na jakiś czas też byłoby wskazane, bo wtedy możemy obserwować, jak nasza skóra się rozwija. Czy należałoby coś jeszcze włączyć do pielęgnacji, czy to jest ten czas, czy może wszystko robimy w porządku, jak ta skóra się zmienia z czasem. Jeżeli na przykład zmieniamy jakiś plan pielęgnacyjny, to też ekspert może nam kilka rzeczy podpowiedzieć, więc myślę, że to też jest ważny punkt, aby raz na jakiś czas o tym właśnie pamiętać, a nasza skóra na pewno nam podziękuje. Także to było 5 takich uniwersalnych moich zasad. Oczywiście
cała pielęgnacja jest dużo bogatsza i mogłabym się tu rozpowiadać. Natomiast chciałam ułożyć takich 5 uniwersalnych zasad, postanowień noworocznych, które naprawdę pomogą Wam zmienić Waszą cerę. Także dajcie mi znać, czy planujecie jakieś zmiany w nowym roku, czy może już Wasza pielęgnacja jest perfekcyjna. Jestem bardzo ciekawa. No i co? Do zobaczenia w przyszłym roku. Wszystkiego dobrego. Buziaki. Pa!